The Story of the Little Mole, Part 2. Opowiadanie o małym kreciku, część druga. My spaghetti disappeared in the twinkling of an eye. Moje spaghetti zniknęło w mgnieniu oka. Believe me, my mom's spaghetti are even better than those made by Italian moles. Uwierzcie mi, spaghetti mojej mamy jest nawet lepsze od tego, które robią włoskie krety. After my delicious dinner, I said thanks to my mom and headed towards my room. Po mojej pysznej kolacji podziękowałem mamie i udałem się w kierunku mojego pokoju. To my burrow, that is. To znaczy do mojej norki. I call my burrow a room. Na moją norkę mówię pokój. I lay down on the bed and fell asleep immediately. Położyłem się do łóżka i usnąłem natychmiast. My mom told me later that I had been sleeping for 3 hours. Moja mama powiedziała mi, że spałem przez 3 godziny. Now she was waking me up. A teraz mnie budziła. And it was not easy, she told me. I nie było to proste, powiedziała mi. I took a look at my bookshelf. Rzuciłem okiem na moją półkę z książkami. The book was also there. Ta książka też tam była. You know which book I mean? Wiecie, którą książkę mam na myśli? My right paw was reaching for the book already, when my left paw pulled it aside as if to say, don't do it. Moja prawa łapka była już wyciągnięta po książkę, gdy moja lewa łapka odciągnęła ją na bok, jakby mówiąc, nie rób tego. After a moment of fight between my both hands, I decisively turned around and went out of my room. Po chwili walki między moimi obiema rękoma, zdecydowanie odwróciłem się i wyszedłem z pokoju. My friends, as soon as they caught sight of me, asked me to play with them. Moi koledzy, gdy tylko mnie zobaczyli, poprosili mnie, abym się z nimi pobawił. I joined them readily and we were having really good time. Przyłączyłem się do nich i naprawdę dobrze się bawiliśmy. We were playing hide and seek first and after that time came for pawball. Bawiliśmy się najpierw w chowanego, a potem przyszedł czas na grę w piłkę łapkową. You people know it as football. Wy ludzie znacie to jako piłka nożna. I am the goalkeeper. Ja jestem bramkarzem. My friends keep telling me that I played very well. Moi koledzy wciąż mówią mi, że bardzo dobrze gram. I think that they do it out of politeness, however, it is nice to listen to it. Myślę, że robią to z grzeczności, ale miło jest czegoś takiego posłuchać. The night was falling slowly and all the moles were getting ready to sleep. Powoli zapadała noc i wszystkie krety przygotowywały się do snu. First we had excellent supper, which had been prepared by my father this time. Najpierw zjedliśmy wspaniałą kolację, którą tym razem przygotował mój tata. He makes yummy toasts of insects. Robi pychota tosty z owadów. Please try it and you will see. Spróbujcie proszę, a zobaczycie. I warmly recommend. Gorąco polecam. I said thank you to my mom and dad and went to my bed. Podziękowałem mamie i tacie i poszedłem do łóżka. And there was again this bookshelf there with this very special book on it. I znów ta półka z tą wyjątkową książką. I had enough of this book for today. Miałem już dość tej książki na dziś, but I promised myself to reach for it tomorrow. Ale obiecałem sobie, że sięgnę po nią jutro. Quite strange, but I had problems with falling asleep. Trochę dziwne, ale miałem problemy ze zaśnięciem. I decided not to force myself to fall asleep at any rate, no. Zdecydowałem, że nie będę się zmuszał, żeby za wszelką cenę usnąć. O nie. I started to think about my adventure with the shaking picture. Zacząłem myśleć o mojej przygodzie z tym trzęsącym się obrazkiem. I was trying to recollect how it went on with all the events there. Próbowałem przypomnieć sobie, jak to było z tamtymi wydarzeniami. I was making efforts to put myself into this picture, into fields and hills and all the action. Starałem się umieścić siebie w tym obrazie na polach i wzgórzach i we wszystkich tych wydarzeniach.
I even wished to jump over the fence and enter the little cottage. Nawet chciałem przeskoczyć przez płot i wejść do tej małej chatki. Now I don't know how, and you can believe me or not. I nie wiem w jaki sposób, a możecie mi wierzyć lub nie, but I somehow found myself amidst this picturesque scene. Ale jakoś znalazłem się pośrodku tej malowniczej scenerii. And what's more funny and unbelievable, I was standing right in front of this very cottage. A co śmieszniejsze i bardziej niewiarygodne, stałem dokładnie przed tą chatką. Right next to the fence over which I wished to jump so eagerly. Zaraz przy płotku, przez który tak bardzo chciałem przeskoczyć. Now I could do it if I only wanted to. Teraz mogłem to zrobić, jeśli bym tylko chciał. And you know what? I wiecie co? I desired it from the depths of my heart. Pragnąłem tego z głębi serca. I wonder what you would do if you were in my shoes. Ciekawe, co wy zrobilibyście na moim miejscu. I took the fence with a quick leap. Pokonałem płot szybkim susem. Now only the final move left to get into the even more miraculous world. Teraz został już tylko ostatni ruch, aby wejść do tego jeszcze bardziej cudownego świata, which I expected to find behind the door of the cottage, jakiego spodziewałem się za drzwiami tej chatki. I pressed the handle, nacisnąłem klamkę. Nothing. The door didn't go open. Nic. Drzwi nie otworzyły się. What should I do? Co tu robić? I tried to push the door, pressing the handle once more, this time with even more strength. Próbowałem popchnąć drzwi, naciskając ponownie klamkę, tym razem z większą siłą. The door was locked and there was nothing to do about it. Drzwi były zamknięte na klucz i nic nie dało się zrobić. I came up with the idea to knock on the door. Wpadłem na pomysł, aby zapukać do drzwi. Unfortunately, in vain again. Niestety, znowu na darmo. All my efforts to enter the cottage failed. Wszystkie moje starania, aby wejść do domku, nie powiodły się. I went around the cottage. Obszedłem chatkę dookoła. Basically with the intention to look into it through one of the small windows. Zasadniczo z zamiarem zajrzenia do środka przez jedno z małych okienek. The windows were situated too high for me to look into without any help. Okna były za wysoko dla mnie, aby bez żadnej pomocy móc przez nie zajrzeć do środka. I looked around and noticed an old broken ladder. Rozejrzałem się i zauważyłem starą, połamaną drabinę. Although it was not perfect, it was still okay for me. Choć nie była idealna, to dla mnie była okay. I pulled it with all my strength to the wall. Pociągnąłem ją z całej siły do ściany. With the help of a piece of rope, which I found lying on the grass somewhere between the well and the fence, za pomocą kawałka linki, którą znalazłem na trawie leżącą gdzieś pomiędzy studnią a ogrodzeniem, I pulled the ladder up and it was now leaned against the wall. Wyciągnąłem drabinkę do góry i była już oparta o ścianę. Just fine for me to climb up and look through the window. Także idealnie mogłem po niej wejść i zajrzeć przez okno. In no time I reached the last step of the ladder. W mgnieniu oka znalazłem się na ostatnim szczeblu drabiny. The tiny window was all covered with dust, spider webs and some pieces of leaves and twigs. Malutkie okienko było pokryte kurzem, pajęczynami i kawałkami liści i gałązek. It looked like there was no one inside. Wyglądało na to, że w środku nikogo nie było. As if nobody cared about this cottage. Jakby nikogo nie obchodził ten domek. I wiped away the dust and other dirty things from the window with the handkerchief I had in my pocket. Wytarłem kurz i inne zabrudzenia z okna chusteczką, którą miałem w kieszeni. And I made big eyes because what I saw was beautiful. I zrobiłem duże oczy, bo to, co widziałem, było piękne. This is the end of part 2. Koniec części drugiej. Now it's time for our short lesson. A teraz czas na naszą krótką lekcję. In the twinkling of an eye. W mgnieniu oka. In the twinkling of an eye. In the twinkling of an eye. Believe me. Uwierzcie mi. Believe me. Believe me. I fell asleep immediately. Usnąłem natychmiast.
I fell asleep immediately. I fell asleep immediately. It was not easy. To nie było łatwe. It was not easy. It was not easy. Turn around. Odwrócić się. Turn around. Turn around. I am the goalkeeper. Jestem bramkarzem. I am the goalkeeper. I am the goalkeeper. Yummy toasts of insects. Pyszne tosty z owadów. Yummy toasts of insects. Yummy toasts of insects. Quite strange. Dosyć dziwne. Quite strange. Quite strange. Miraculous world. Cudowny świat. Miraculous world. Miraculous world. I pressed the handle. Nacisnąłem na klamkę. I pressed the handle. I pressed the handle. The door was locked. Drzwi były zamknięte na klucz. The door was locked. The door was locked. I came up with the idea. Wpadłem na pomysł. I came up with the idea. I came up with the idea. Old broken ladder. Stara połamana drabina. Old broken ladder. Old broken ladder. To climb up. Wspinać się. To climb up. To climb up. There was no one inside. Nie było nikogo w środku. There was no one inside. There was no one inside. I wiped away the dust. Wytarłem kurz. I wiped away the dust. I wiped away the dust. That's all in this part. To wszystko w tej części. Listen to it once again, and then once again, and so on. Posłuchajcie tego jeszcze raz i tak dalej. Listen to this and the other parts many times, so that it automatically goes into your head. Słuchajcie tej i innych części wiele razy, tak aby automatycznie weszły wam do głowy.